Jeśli Nowy Jork, to żółte taksówki i Times Square. Jeśli Paryż, to wieża Eiffla i kafejki. A jeśli Jerozolima, to kościoły, pielgrzymki i uniesienie. A co jeśli powiem Ci, że to nieprawda, że pod powierzchnią życie w tych miastach wygląda zupełnie inaczej? W tym odcinku dowiesz się, dlaczego Jerozolima wcale nie jest świętym miastem. Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Jerozolima, święte miasto trzech religii, to jedno z tych miejsc, o których opowiedziano już wszystko. Prawie wszystko, bo w cieniu starożytnych ulic, pod kamiennymi dróżkami Starego Miasta kryje się zupełnie inna Jerozolima, która nie mieści się w prostych skojarzeniach. Zapraszam Cię na niebanalny spacer po tym mieście. To będzie archiwalny odcinek, który bardzo się kilka miesięcy temu spodobał. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, czy Michał Anioł nie pomylił się na swoich obrazach i czy po tych kamieniach naprawdę stąpał Chrystus. Jest czwartek, 26 grudnia 2024 roku, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Pierwsze spotkanie zazwyczaj pamięta się przez wiele lat. Jan Mela, znany podróżnik, miał 15 lat, gdy w ciągu jednego roku zdobył 2 bieguny. Do Jerozolimy po raz pierwszy przyjechał 2 dekady później. To był jak do tej pory jego pierwszy i ostatni raz w tym mieście. Z kolei ojciec Łukasz Popko to dominikanin, biblista i archeolog, który w Jerozolimie mieszka i pracuje od kilkunastu lat. Tych dwóch ludzi z zupełnie różnym spojrzeniem na święte, nieświęte miasto spotkało się 2 lata temu w Jerozolimie, by nakręcić film i napisać książkę Ostatnie dni Jezusa, wydaną przez wydawnictwo W Drodze, którą zresztą serdecznie Ci polecam. Jan Mela i ojciec Łukasz Popko to goście tego odcinka podcastu. I to właśnie oni rozszyfrują dla Ciebie Jerozolimę. Ja pierwszy raz w Jerozolimie byłem 2 lata temu właśnie w czasie, kiedy pisaliśmy książkę, powiedzmy. Kręciliśmy materiały dokumentalne do produkcji Ostatnie dni Jezusa. To był mój pierwszy i póki co jedyny raz w Jerozolimie, jedyne takie zetknięcie z moich wyobrażeń z tym, jak to wygląda w rzeczywistości. Tak w największym skrócie, jak to wyobrażenie wyglądało? Zdarzyłeś się ze ścianą? Czy to było mniej więcej tak, jak myślałeś, że jest? Nie, raczej się zderzałem ze ścianą, z konkretnymi ścianami typu ścianą płaczu, która się okazuje, że nie do końca, albo nie tylko ten krótki fragmencik, gdzie po prostu są wszyscy, nie? No idziesz pod mur i idziesz tam, gdzie stoją ludzie, gdzie całują mur, wkładają między skały karteczki, a potem przychodzi ci taki biblista, ojciec Łukasz Popko, i mówi: właściwie to moglibyśmy się przenieść tam nie ma nikogo, a to jest to samo miejsce. Łukasz, my się znamy lata całe, ja wiele razy byłem u Ciebie w Jerozolimie, bo w tej Jerozolimie mieszkasz już od lat, ale ten pierwszy moment to był wtedy, kiedy Twój zakon Dominikanie wysłał Cię na studia, czy byłeś wcześniej? Wcześniej byłem jeszcze w czasie moich studiów w Rzymie, spędziłem miesiąc, na takim, nazwijmy to, kursie geograficzno-archeologicznym, czyli to musiał być 2007-2008 rok. Masę informacji, to trochę pewnie tak jak, może to był syndrom jerozolimski, bo jednocześnie i wykłady, i wszystkie doznania, nazwijmy to, fizyczne. I dla mnie to było trochę tak na poziomie niemalże sensorycznym. To zapachy, pamiętam, suku, tych wszystkich. To było lato, więc jednocześnie masz tutaj właśnie wiszącą głowę krowy, obok zaraz złota, a tutaj perfumy, a tutaj kadzidło. Więc dla mnie to było spotkanie z Orientem trochę przede wszystkim. Rozdział 1. Czy po tych kamieniach stąpał Chrystus? Słowo wyjaśnienia. To pytanie to mój ulubiony frazes, który na ulicach Starego Miasta w Jerozolimie sam słyszałem wielokrotnie, gdy mijałem tam polskie pielgrzymki. To jest takie pytanie, które się pojawia naturalnie. Jesteś w końcu w tym miejscu, gdzie przypominasz sobie słowa Ewangelii, ale patrzysz na nie
trochę inaczej. Nie chcę, żeby to zabrzmiało obrazoburczo, nie tylko jako na Świętą Księgę, ale jako trochę na taki przewodnik, nie? Jest napisane, że nie wiem, szli stąd dotąd, albo masz drogę krzyżową i z jednej strony słyszałeś te słowa wiele razy i może sobie kiedyś zadawałeś pytania, no dobra, ale to w sumie, to jaki to jest dystans, nie? Albo przypominasz sobie sceny z Pasji Gibsona, no i tak się wydaje, że to jest taka droga szalenie długa, a potem się okazuje, że to jest raptem naprawdę nieduży fragmencik, więc tak, więc tych takich zetknięć faktycznie jest dużo i mega ciekawie jest właśnie na to popatrzeć teraz jako na trochę taki po prostu przewodnik. No i pojawia się takie naturalne ludzkie pytanie, nie? Tak, żeby dobra, to teraz badajmy to organoleptycznie, czyli no fajnie by było musnąć tego świętego z automatu kamienia, to może i mnie to trąci jakoś trochę taką świętością. To stąpał po tych kamieniach, czy nie? No, nie unosił się, więc musiał oczywiście stąpać po kamieniach. No oczywiście samo stąpanie nie zostawia żadnych śladów archeologicznych, więc to nie jest tak, że ktokolwiek jest w stanie udowodnić, że tu po tym kamieniu chodził Jezus. To, co można udowodnić, że to jest na przykład kamień z tej epoki, i powiedzieć, że masę ludzi tędy przechodziło, a więc jeżeli Jezus wchodził do Jerozolimy, to przechodził przez tą bramę na przykład. O, tyle jesteśmy w stanie powiedzieć na poziomie archeologicznym. Albo pokazać oczywiście wejście do świątyni, albo pokazać drogę, czy też bramę, albo sadzawki z czasów Jezusa, które są wymienione w Ewangelii. Drogi rzymskie, to byłby też może ciekawy element. Tam też trzeba by się zastanowić, że już wchodzimy w szczegóły, czy ta droga była remontowana, no bo te same drogi były używane przez setki lat, która towarstwa konkretnie. Takie rzeczy można zrobić, bo można datować je na przykład na podstawie znalezionych monet i tak dalej, więc tak. Czyli chodził, ale gdzieś tam znacznie poniżej, nie po tym kamieniu, który jest na wierzchu prawdopodobnie. Są miejsca w Jerozolimie, które są dostępne, tylko rzeczywiście to są części raczej zarezerwowane, nie chcę powiedzieć muzealne, ale na przykład południowa część świątyni jerozolimskiej. One są na powierzchni, no ale trzeba tam zapłacić bilet, powiedzmy, żeby wejść. Ale są też, przepraszam, takie miejsca, kiedy szliśmy z sadzawki Siloam pod świątynię, no to te miejsca, które teraz są trochę odkrywane, remontowane przez archeologów, no to są miejsca, które w tym momencie są pod ziemią, prawda? Parę metrów wyżej są po prostu zabudowania, które jak rozumiem powstały później, więc trochę chyba jest taki efekt jak powiem ze swojego podwórka jak na krakowskim rynku, że mamy Muzeum Podziemi Rynku Krakowskiego, które są faktycznie parę metrów poniżej, a to był kiedyś poziom zero, który został nadbudowany, więc trochę chyba się to wszystko wyniosło, prawda? Tak, oczywiście. Tam jeszcze w przypadku Jerozolimy to jest problem tego, że to są góry, nie? Więc to też się inaczej w dolinach to nakłada, to jest problem złożony, ale tak, jest to możliwe. Rozdział 2. Gdzie naprawdę był wieczernik? Ja z jakimś specem od historii czy architektury nie jestem, ale jednak sklepienia gotyckie w miarę ogarniam. Z Malborka pochodzę. Zamek Krzyżacki ma swój jakiś styl. I coś mi się skojarzyło, więc nie do końca mi się wydaje, że tak budowano 2000 lat temu, więc rzeczywiście to miejsce jako jedno z wielu uznawane kulturowo jako to miejsce, jako wieczernik, no jakby jasno pewnie możemy powiedzieć, że to na pewno nie jest to miejsce, albo nie tak to wyglądało wtedy, kiedy działy się te wydarzenia 2000 lat temu. No właśnie, to kiedy przychodzimy do dzisiejszego, cudzysłów, wieczernika, to dlaczego to nie jest ten wieczernik? Dlaczego my chyba nie wiemy, jak rozumiem, gdzie jest ten prawdziwy wieczernik, gdzie Chrystus spożywał ostatnią wieczerzę z uczniami? Sala na górze, mówimy o sali na górze, a tak bywa w historii, że budynki burzą się od góry i to, co tam zwykle zostaje, to są albo pierwsze piętra, albo parter, albo fundamenty, więc sala na górze miała najmniejsze szanse, żeby przetrwać. Natomiast pod tą salą na górze gotycką jest budynek rzeczywiście rzymski i który był od czasów starożytnych identyfikowany, czy też wbudowany w kościół poświęcony Matce Bożej. Ja myślę, że to jest moja interpretacja, że to być może związane z tym, że ponieważ to jest miejsce najlepiej zachowane z czasów starożytnych, dlatego chrześcijanie po prostu utożsamili to z miejscem ostatniej wieczerzy. Natomiast, żeby obronić trochę jednak to umiejscowienie, to pojawia się nazwa Bramy Esseńczyków, która zresztą została odkopana, może powiedzmy, ja wiem, może 6 lat temu, 7, przez Niemców na Górze Syjońskiej. I to, że tam jest brama Esseńczyków, plus jednocześnie ten fragment z Ewangelii Marka, który mówi o człowieku niosącym dzban, sprawiło, że ludzie zaczęli, komentatorzy historyczni zaczęli myśleć o tym, że jest jakiś tam wątek esseński, to znaczy, że brama Esseńczyków, czyli dzielnica Esseńczyków, mogła być tym miejscem, w którym ta ostatnia wieczerza się odbyła, więc budynek niekoniecznie, natomiast region
dlaczego nie? Być może jest najlepszym kandydatem. Podróżnik Jan Mera i dominikanin ojciec Łukasz Popko opowiadają w tym archiwalnym odcinku podcastu o Jerozolimie. To taki wyjątkowy przewodnik po Jerozolimie dla zaawansowanych oraz dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, dlaczego to, czego uczono nas w szkole o tym mieście, wcale nie jest prawdą. Najlepsze dopiero przed nami, a jeśli podoba Ci się ten odcinek, to zostaw lajka i komentarz i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Rozdział 3. Jak naprawdę wyglądała ostatnia wieczerza? Ta ostatnia wieczerza, po pierwsze oni leżeli, a nie siedzieli przy stole, po drugie to była kolacja sederowa, czyli coś, co Żydzi spożywają przed Paschą, prawda? Jak sobie to uświadomiłeś w toku pisania książki z Łukaszem, nagrywania filmu, to też musiało być coś, co wykracza poza nasze takie ramy, naszej religii w szkołach, gdzie nas zawsze uczono i tego Michała Anioła, gdzie oni tam też siedzą za tym stołem. No jasne, że tak, jednak operujemy dużo bardziej obrazami, więc kiedy ktoś nam już daną scenę namalował, to się z automatu w naszej głowie w taki sposób zapisuje. No i faktycznie, kiedy w którymś momencie sobie zadajesz to pytanie, nie, jakby weryfikujesz fakty, się okazuje, że to nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Jednak te piękne ławy, przy których siedzieli jeden przy drugim, a jednak prawda historyczna, ona myślę, że jest dużo głębsza, jeżeli oni praktycznie leżeli jeden przy drugim. Mówi się zresztą, że Chrystus do ostatniego momentu gdzieś nasłuchiwał serca Judasza, nie? Czy to się jakby... Będąc o niego opartym. Będąc o niego opartym, jak to się wydarzy. To oczywiście już tak pięknie by to spod ręki Michała Anioła nie wyglądało, więc to troszeczkę podrasował. No tak to mają może ci artyści, nie wiem. Ale na pewno warto jest szukać tej prawdy głębszej, bo w niej faktycznie jest pewien większy sens. To dlaczego w takim razie była to kolacja sederowa? To jest duże pytanie. Nie wiem, czy to była kolacja sederowa, bo tak łatwo to nazywasz. Seder znaczy porządek. Czy już wtedy Żydzi mieli taki jasny porządek? Na przykład rzecz, której oczywiście brakuje w tej kolacji, że miał być to spożynek paschalny, to jest baranek. Nie ma tam baranka, który jest głównym elementem posiłku paschalnego. Więc takie zestawienie z tradycjami żydowskimi pokazuje podobieństwa, ale też znaczące różnice. Nie? Było wino, były zioła, nie było baranka. Nie było baranka i w tym kontekście pojawia się oczywiście bierzcie, pijcie, to jest moje ciało, moja krew, więc oczywiście w ten sposób, nawet jeżeli słowo baranek nie pada, to trudno nie skorelować tego z samą Paschą. W takim razie to miała szansę być kolacja sederowa, czy to jest jedna z hipotez, ale są też inne? Co oni dlaczego się zebrali? Znaczy, my wiemy, dlaczego się zebrali, bo Jezus miał być zaraz pojmany, oskarżony, skazany i tak dalej. Natomiast mówimy o grupie 13 Żydów. Praktykujących religijnych Żydów. Tak, też muszę powiedzieć, że nie należy zbyt łatwo narzucać na ten posiłek paralele z sederową kolacją współczesnego judaizmu, bo najstarsze opisy sederu to jest tak naprawdę Nowy Testament się okazuje, więc ten sam seder się tworzył przez wieki i takie najstarsze opisy sederu, jak on dokładnie wyglądał, są dużo późniejsze niż Nowy Testament. I historycznie mamy problem, żeby powiedzieć, co oni tak naprawdę robili, Żydzi w I wieku, to wcale nie jest takie oczywiste. Są pewne paralele, a jednocześnie z tym sederem to jednocześnie nie jest coś typowego i to, że Pan Jezus każe im przygotować posiłek i to pewnie zapisali to, co było najbardziej nietypowe. Tak mi się wydaje, nie? To, co typowe, to oczywiście tego nie zapisuje. Napisali pewne nieregularności, coś nieoczywistego, a na przykład innych rzeczy się nie opisuje tak jak, no nie wiem, w naszym życiu, nie? Że ktoś będzie opisywał, co mi się dzisiaj wydarzyło, wsiadłem do tramwaju, no to nie będzie opisywał, co to znaczy tramwaj, albo jak się wsiada, jak się drzwi otwierają, no bo to wszyscy niby wiedzą. Rozdział 4. Dlaczego Bazylika Bożego Grobu jest taka mała? Słowo wyjaśnienia. Bazylika Bożego Grobu to najważniejszy kościół chrześcijański na świecie. Postawiono go w miejscu, w którym ukrzyżowano Chrystusa i złożono go do grobu.
To było dosyć uderzające. Wiele rzeczy zresztą mnie tam jakoś zaskoczyło i zszokowało. No sama Golgota, która też nie jest jakoś tam super oznaczona, to na miejscu w Bazylice Grobu Pańskiego jest tak podzielone na dwa, nazwijmy to poziome piętra. Część skały Golgoty widać przez takie okienko. Mieliśmy zresztą taką sytuację, że ekipa się tam rozstawiała do filmowania, my z Łukaszem stoimy, przechodzi obok jakaś kobieta, jakaś turystka, widzi Łukasza, to myśli, no ksiądz czy inny zakonnik to może doinformowany i pyta tak, przepraszam panowie, a tutaj za szybko to co to jest? I Łukasz mówi, to jest skała Golgoty, na której Jezus Chrystus umarł. A ona tak spojrzała, to? Aha, okej, dzięki. I wiesz, to było takie szokujące, a z drugiej strony jakbym nie miał tam przewodnika w postaci Łukasza, to być może sam bym przeszedł obok i nie zauważył, więc wiele rzeczy... W zalewie tych złotych figur, które tam są, tych krzyży, tych obrazów. Prawda? Dokładnie tak, więc wiele rzeczy tam, jakby ta skala maleje i skala skały Golgoty, która rzeczywiście jest taka dosyć nieduża. Oczywiście kamień, ten głaz, którym sam grobowiec był zamknięty, to jest znowu inna historia, prawda, tego, że krzyżowcy bardzo często w swojej pobożności, jak to Łukasz opisuje, gdzieś kawałeczek tej skały chcieli zabrać ze sobą, więc to, co sobie wyobrażamy, taki, prawda, okrągły, duży głaz wielkości tam, powiedzmy, nie wiem, 2 metrów, no to z niego został już kawałeczek tego wszystkiego, no i przede wszystkim faktycznie ta odległość drogi krzyżowej, która jest dużo mniejsza niż to było chociażby w mojej głowie, w moim wyobrażeniu. No to w takim razie dlaczego przejście między Golgotą a grobem zajmuje, jak nie ma ludzi, to 20 sekund? No 20 sekund to nie, można by się przewrócić po tych schodach. Wydaje mi się, że należy myśleć o rzeczach praktycznych, nie? Ewangelia mówi, że to był grób prywatny jakiegoś bogatego człowieka, Józefa z Arymatei. Grób był w pobliżu, tak mówi o tym Ewangelia Jana. To, co jest jednak w tej historii dla mnie zajmujące, to, że pierwsze nie jest powiedziane, że ten człowiek był jego uczniem. Uczniowie gdzieś tam się pochowali, kobiety stoją z daleka. To był jego osobisty grób. Mógłby z pobożności zdjąć tego człowieka, po prostu go zakopać gdziekolwiek, nie? To wcale nie jest powiedziane, że musi dać swój dom rodzinny temu człowiekowi, więc wydaje mi się, że ten grób też istniał, był jakimś punktem odniesienia, nawet po zmartwychwstaniu. Nie jest powiedziane, że ta rodzina nie korzystała z tego grobu później, nie? Więc tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, nie grobowiec czy tej czy innej rodziny, więc to jest jakiś punkt odniesienia. Rozdział 5, ostatni i najważniejszy. Dlaczego Jerozolima nie jest świętym miastem? Paradoksalnie dla mnie jednym z takich ciekawszych punktów naszej podróży była wizyta na pustyni judzkiej, bo można powiedzieć, że to było jedno z niewielu miejsc, które wiemy, że się nie zmieniło. Znaczy, piasku się trochę przesypało z jednej w drugą stronę, ale to miejsce na pewno wyglądało tak samo 2000 lat temu. Nikt tutaj niczego nie zmienił, ale ja miałem takie poczucie, że to, co jest najistotniejsze w całym tym gwarze, bo to jednak jest miasto bądź co bądź, prawda, turystyczne, tych pielgrzymów jest tam mnóstwo, no to, że to, co jest najistotniejsze, to pewien brak, czyli tajemnica samego grobu, że tam nic nie ma. Wiesz, jest trochę tak, że kiedy gdzieś jesteś, gdzieś podróżujesz, wchodzisz na górę, wspinasz się, to na końcu jest szczyt. Tam jest ta wisienka dla ciebie. Jest ta wisienka, jest jakaś flaga, wiesz, że wyżej już wejść nie można zrobić zdjęcie i to widać, nie? A tutaj ta kwintesencja sprawy to jest pusty grób i to jest taka najcenniejsza rzecz, nie? Że jakby kolejny krok to jest coś, co się musi w nas odbyć, czyli akt wiary, nie? Bez tego to jest tylko miejsce, które jest fajne, ciekawe architektonicznie, ale nie wystarczy. No to Łukasz, jesteś chyba najbardziej odpowiednią osobą do zadania tego pytania, bo jesteś po pierwsze księdzem, ale po drugie jesteś archeologiem biblistą. Jesteś człowiekiem i od wiary, i od rozumu. To rzeczywiście Jerozolima, czy też Ziemia Święta jest tą 5. Ewangelią twoim zdaniem? Już na tym poziomie właśnie nie takim szkolnym, kościółkowym, tylko dla ludzi, którzy chcą czegoś więcej. No, dla mnie osobiście muszę powiedzieć, Jerozolim jest czymś żywym, nie? To znaczy, jak myślę o Jerozolimie, to myślę o miastie, w którym żyję od kilkunastu lat i nie zawsze jest to łatwe. Tam też mieszkałeś trochę, to wiesz, że to bywa też miasto trudne, ale to jest miasto, w którym żyją ludzie, w którym się kłócą, w którym rodzą się dzieci, w którym ludzie się czasem mordują, czasem się kochają. I dla mnie, jeżeli tak mówimy, czyli dobra nowina, powiedziałbym sobie tak, jeżeli Pan Bóg wybrał to miasto, no to już chyba każde miasto może być święte. Raczej tak to widzę. I te wszystkie teksty, które się w liturgii mówi,
I można znaleźć teksty w Piśmie Świętym, które mówią święte miasto, ale jednocześnie jest masę tekstów, które Jerozolimę potępiają. Więc to jest Jerozolima, to jest jedno i drugie, nie? To jest miejsce zbawienia, ale to znaczy, że to jest miejsce, w którym też jest miejsce grzechu, nie? I dla mnie to jest doświadczenie po prostu świata, nie? To znaczy Jerozolima to jest takie miejsce, w którym jak w soczewce skupiają się nawet dzisiaj problemy, no nie wiem, konfliktu między Azją, Stanami Zjednoczonymi, konflikty narodowościowe, religijne, polityczne. Tak jakoś się to dzieje, że tu się wszystkie te linie przecinają i to nie jest bajka, tylko to jest świat realny, w którym my dzisiaj mieszkamy. Dla mnie to jest takie doświadczenie realizmu, które mnie zmusza, że wiara nie polega na tym, że wymyślamy sobie inny świat, tylko chodzi o to, żeby być zanurzony w tym świecie, w którym rzeczywiście teraz jesteśmy. Podróżnik Jan Mera i dominikanin oraz archeolog i biblista ojciec Łukasz Popko opowiadali w tym odcinku o Jerozolimie, tej prawdziwej, która, jak już wiesz, nie jest wcale świętym miastem. Goście tego archiwalnego odcinka to także autorzy książki Ostatnie dni Jezusa, wydanej przez wydawnictwo W Drodze. A to był ostatni odcinek podcastu Świat w 2024 roku. No prawie ostatni, bo będziemy jeszcze mieli dla Ciebie krótkie podsumowanie roku. A po 6 stycznia premierowe odcinki będzie można znaleźć w czwartki i w niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, na YouTube i na Spotify. A podcast Świat jest także na Instagramie, na Threads czy na Blue Sky. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i życzę Ci udanego wejścia w nowy rok. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.